ptaki śpiewały, a ja pełen entuzjazmu i braku rozsądku postanowiłem po raz pierwszy ruszyć w wielką motocyklową podróż do... no właśnie, do Niemiec. Co prawda nie miałem prawa jazdy kategorii A na motocykl, ale uznałem, że przecież to tylko formalność. Na moim niespełna 15-konnym rumaku wyobraziłem sobie, że Niemcy to taki europejski dziki zachód, tylko zamiast kowbojów są elegancko ubrani funkcjonariusze, którzy śledzą każdą moją niekompetentną decyzję. Zanim jednak wjechałem za słup graniczny, a wjechałem, przejechałem 400 km do tego miejsca. Jak one wyglądały, popatrzcie sami. Zapraszam. Jedziemy na Międzyzdroje, na Świnoujście. I ja tą małą 125 daję radę z nimi. Dużymi. Musisz. Na razie w miastku 150 jechane i zaczynam stąd relację. Będzie trochę jeszcze z wcześniejszych przejazdów, ale takiego nie mam jeszcze komentarza żadnego. Dojeżdżamy do Bornego Sulinowa, tu się odbywa zlot pojazdów militarnych, nawet stare dwupłatowe samoloty. Udało nam się zobaczyć. No bracia i siostry, dla was to chwila, a dla mnie minęło kolejne 1,5 godziny na tej małej scepiątce. Minęliśmy Drawsko-Pomorskie, w którym nawigacja zdziczała i po prostu prowadziła nas kilka kółek w lewo, kilka kółek w prawo. Musieliśmy w końcu podnieść trochę głowę i popatrzeć na znaki. No i w tej chwili jesteśmy dalej na drodze numer 20 w kierunku Stargardu Szczecińskiego przede mną. Winkiel dość ostry, ale taki. Wchodzę w niego 75. Musicie mi uwierzyć w słowo, bo najprawdopodobniej nie widzicie tutaj. Nie, kamerka niestety nie pokazuje jego. No i deski rozdzielcze. Nawigacja w tej chwili dokładnie kieruje się na zachód, podpowiada, że została godzina 30 minut do Międzyzdrojów. Godzin 5 do 6. No to już będzie czas na kolację i zimne piwko. A potem znaczy zimne piwko 0%. Tak? Był duży kłopot, żeby na dzień przed wyjazdem w takich rejonach jak Międzyzdroje chwycić za jakieś rozsądne pieniądze nocleg. Ze śniadankiem 300 zł. Są to rozsądne pieniądze, nie sądzicie? A może ktoś z was w Międzyzdrojach w międzyczasie był, bo jak będziecie oglądać ten filmik, to już będzie czas przeszły. Niech podpisze w komentarzu. To jest Tomuś, mój przyjaciel w podróży, doli i niedoli. Pierwsza noc za nami w tym przybytku Stilo Country. Miejsce położone fajnie koło Wolina, niedaleko Międzyzdrojów, niedaleko Świnoujścia, z basenem. Dargobądz. Tam stoją nasze maszynki, które no jak widzicie się nie umęczyły tak mocno jak my. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never. Znowu minęła chwila i z wypadu życiowego, pierwszego życiowego wypadu na motocyklu 125 z prawojazdem kategorii B. No, musi być jakaś porażka, kamerka GoPro po prostu wysiada po 2 sekundach nagrywania, nie wiem, chyba się przegrzewa w tym słońcu. A w tej chwili jesteśmy w Wolińskim Parku Narodowym. Wstęp na kartę dużej rodziny za free. Kto ma, ten ma. A jeżeli nie, to 9 zł od dorosłego. Chłodno, fajnie wśród tych drzew. Polecam. Zaraz przy Międzyzdrojach. Być może jeszcze to jest obszar Międzyzdrojów. Jesteśmy na promie w Świnoujściu, taka atrakcja. No i teraz przyszedł czas, żeby pokazać wam na jakiej maszynce ja sobie tutaj umykam.
To już wiecie, że 125. Ty, ja tak z tą nogą, wiesz, się kurwa podnoszę, a tu już nie masz. No to maszynka mojego kuzyna. Honda CB 650. Wjechałem na tej 125 do Niemiec, ale dosłownie 50 metrów policja i zapytanie grzecznie, nie? Grzeczne pytanie, czy z moim prawem jazdy kategorii mogę? Oczywiście ja wiem, że nie mogę, ale myślałem, sprawdzę policjanta, a policjant mówi, że nie mogę, muszę ekstra szkolenie zrobić na kategorię A. No i tak to wygląda. Ale jestem na terenie Niemiec. Zobaczcie, tam z tyłu jest słup graniczny. Nie wiem, czy go widać gdzieś tam. Tam. Będzie zbliżenie. Okej, tymczasem. No i tak w tajemnicy wam powiem jeszcze, że Odwiedziliśmy jeszcze kilka miejsc, między innymi podziemne miasto, gdzie były bunkry nazistowskie, potem komunistyczne, sowieckie. Odwiedziliśmy jezioro Czajcze, idealne, to które w tej chwili widzicie, idealne miejsce na biwak pod namiot. Nie wiem jak tam z rozkładaniem, ale miejsce przepiękne. Odwiedziliśmy jeszcze też Turkusowe jezioro. nad jeziorem turkusowym takie drzewko wpijające się korzeniem w to urwisko. Turkusowy kolor tego jeziora najlepiej widoczny jest w słoneczne dni, kiedy promienie słoneczne odbijają się od dna tegoż właśnie akwenu. Dlaczego? Dlatego, że tam wcześniej była kopalnia odkrywkowa kredy i ta kreda biała zalegająca tam na dnie po prostu taki efekt optyczny, takie złudzenie optyczne daje. Nawet nie złudzenie, to jest prawdziwy efekt. Wysokie prędkości, maksymalne przyspieszenia, 1 000 000 koni i newtonometrów z silnika. Jeśli to wszystko pominiesz i nie jest to dla Ciebie ważne, to jazda na motocyklu 125 jest w Polsce sprawą zarąbistą. Możesz robić wszystko, ale poza granice kraju żadnego sąsiadującego z Polską kraju nie wyjedziesz. Dlatego ja zrobiłem kategorię A.